Cześć! W starych urządzeniach bardzo lubię to, że często nawet najmniejsze elementy wiążą się z ciekawymi historiami. Tak jest w przypadku tego niestety niesprawnego wyłącznika od amerykańskiego odkurzacza Compact C6 z około połowy lat 60. Na wyłączniku jest napis Made in USA, a powyżej znajduje się logo CH. Początkowo myślałem mylnie i nawet mówiłem o tym w jednym z filmów, że jest to logo ponad stuletniej firmy z Bostonu o nazwie Cole Hersey, produkującej także wyłączniki, przełączniki, ale jej logo również z inicjałami CH jest inne, zarówno to obecne, jak i dawne. Natomiast w tym przypadku jest to logo firmy Cutler-Hammer, założonej pod koniec XIX wieku w Chicago, następnie związanej z Milwaukee, która specjalizowała się w elektrycznych urządzeniach sterowniczych, także na potrzeby lotnicze, wojskowe dla marynarki wojennej, czy choćby na potrzeby budowanego kanału panamskiego. Dzisiaj jest ona częścią koncernu Eaton, a wyżej na obudowie jest skrót AND Lab INSP i jest to chyba informacja, że wyłącznik przeszedł inspekcję w Underwriters Laboratories, instytucji certyfikującej jakość i bezpieczeństwo urządzeń. Powstała ona w 1894 roku po targach światowych w Chicago, a celem było szacowanie i zapobieganie ryzykom pożarów. Badano początkowo m.in. palność materiałów do izolacji elektrycznej albo opracowano normę na drzwi ognioodporne do budynków publicznych. Wiele amerykańskich urządzeń ma znaczek UL na obudowie, co właśnie ma być gwarancją, że spełniają normy bezpieczeństwa. Ten wyłącznik niestety mimo gwarancji jakości jest już niesprawny. Z ciekawości nawet go rozmontowałem na części, żeby zobaczyć, co się zepsuło, i zobaczcie, tu jest taki nieuszkodzony styk na końcu jednego z przewodów, a tu jest drugi wadliwy, którego końcówka wygląda na stopioną. Tutaj oba dla porównania. Tak to wygląda w powiększeniu. Może dałoby się taki malutki element dorobić, żeby ten wyłącznik znowu działał. To jest ten zmontowany ponownie wyłącznik. Tu mam taki od lampki, ale nie nadaje się on do odkurzacza, to jest 2,5 ampera. W dodatku konstrukcja jest za słaba, potrzebny jest solidny wyłącznik pod taką klamrę obsługiwaną nogą. Taki byłby lepszy, ale po pierwsze ma zbyt szeroką obudowę i nie mieści się w zagłębieniu w pokrywie odkurzacza, a po drugie jest to typowy wyłącznik krańcowy, chwilowy, działający tylko wtedy, gdy jest wciskany. Pasowałoby też coś takiego, ale znowu to jest wyłącznik 2 ampery, głównie do zastosowań muzycznych, stosowany na przykład w obsługiwanych nogą efektach gitarowych. Czyli nadal szukam takiego wyłącznika, najchętniej oryginalnego marki Cutler-Hammer.